Witam na kanale Marek Meran. W tym filmie zajmuję się koncepcją Boga i człowieka pochodzącą ze starożytności, głównie z pism Biblioteki Nag Hammadi, które jak widzę w Polsce są prawie w ogóle nieznane. Biblioteka z Nag Hammadi została odkryta w 1945 roku w Egipcie. Zawiera kilkadziesiąt gnostyckich tekstów, z greckiego gnoza, wiedza, sprzed około 2000 lat, między innymi sławną Ewangelię Tomasza oraz fragment jednej z prac Platona. Można powiedzieć, to tylko jakieś bzdury. Większość katolików pewnie oskarżyłaby te teksty o herezję, ale zobaczmy, czy nie czujemy głęboko, że są boleśnie prawdziwe. Według nich oficjalny Bóg, jakiego znamy z kościelnych opowieści, to Bóg fałszywy, byt, który się podszywa pod prawdziwego Boga, przywódca archontów, podobnych sobie istot, wielki kłamca, oszust, w rzeczywistości szatan. Wykrzywił on to, co stworzył prawdziwy Bóg, ograniczył, zniewolił, a jednocześnie samemu sobie przypisał wszystkie zasługi. Zorganizował sobie zastępy popleczników, dworzan, będących jednocześnie jego aparatem terroru, którym wymusza posłuszeństwo. Nic dziwnego, że na świecie jest tyle cierpienia, niesprawiedliwości, upadku. Tak więc ten świat jest tylko zniekształceniem prawdziwego świata, stworzonego przez prawdziwego Boga. Jest to zbieżne ze stosunkowo najnowocześniejszymi teoriami w fizyce, że nasz świat to symulacja. Mówią o tym naprawdę poważni i wybitni naukowcy. Za chwilę fragmenty mojej książki. Teksty z Biblioteki Nag Hammadi w moim tłumaczeniu wersji angielskiej. Strona książki w opisie filmu, trzeba go rozwinąć, bezpośrednio taniej. Piszcie pytania do questions and answers, czyli do pytań i odpowiedzi. Poproszę też oczywiście o słuchanie nagrań do samego końca, o subskrypcje, lajki, komentarze dla zasięgu itd., o udostępnianie tego nagrania w innych miejscach, gdziekolwiek, nawet na własnym Facebooku, po to, żeby YouTube liczył się z tym nagraniem. Jak możecie, nie wyłączajcie reklam, tworzenie tych materiałów zajmuje mnóstwo czasu, dobrze by było coś z tego mieć. Oczywiście mile widziane są też wpłaty na konto, numer w opisie filmu, to zawsze pomaga, dopóki nie zmieni się system. Z tekstu Oskarżam z drugiego tomu białego. Starożytna biblioteka z Nag Hammadi, tekst o początku świata, słowa skierowane do głównego władcy, czyli do tego kłamliwego demona, którego nazywamy Bogiem. Mylisz się, Samaelu, czyli ślepy Boże. Oświecony, nieśmiertelny człowiek istnieje przed Tobą, czyli przed Twoim czasem, mój dopisek. Człowiek zdepcze Cię tak, jak depcze się skorupy garncarza. Po tym, jak nieba i ich moce i całe ich rządzenie odpowiednio się ustaliły, główny Twórca sam się wywyższył i był wychwalany przez całą armię aniołów. Cieszył się w sercu, czyli skrycie, mój dopisek, i ciągle przechwalał, mówiąc do nich, do bogów i aniołów. Niczego nie potrzebuję, jestem Bogiem i nie ma innego Boga oprócz mnie. Ale kiedy powiedział te rzeczy, zgrzeszył przeciwko wszystkim nieśmiertelnym, niezniszczalnym i oni uważnie go obserwowali. Z tekstu Religia, chrześcijaństwo z drugiego tomu białego. Rzeczywistość władców, hipostaza archontów, o istocie, która stała się naszym Bogiem, w cudzysłowie. Stał się arogancki, mówiąc, jestem Bogiem i nie ma nikogo oprócz mnie. Kiedy to powiedział, zgrzeszył przeciw wszystkiemu,
i ponad królestwa absolutnej władzy nadszedł głos mówiący: mylisz się, Samaelu, to znaczy Boże ślepych. O bezpośrednim wpływie rzekomego Boga na ludzi Biblioteka Nag Hammadi, objawienie, apokalipsa, Adama, słowa Adama, które rozdzierają serce swoim rozpaczliwym smutkiem. Chodziłem z nią, Ewą, w chwale, jaką widziała w wiecznym królestwie, z którego przyszliśmy. Nauczyła mnie wiedzy wiecznego Boga i byliśmy jak wspaniałe wieczne anioły, ponieważ byliśmy wyżej niż Bóg, który nas stworzył i będące z Nim siły. Bóg, władca królestw i mocy, z wściekłością nas podzielił i wtedy staliśmy się dwiema istotami, a chwała w naszych sercach nas opuściła, mnie i Twoją matkę Ewę. Po tych dniach odwieczna wiedza Boga prawdy wycofała się ze mnie i Twojej matki Ewy. Uznaliśmy Boga, który nas stworzył i służyliśmy Mu w lęku i niewolnictwie. Po tych wydarzeniach nasze serca pociemniały. Spałem w pociemniałych myślach mojego serca. Następnie do Adama i Ewy przychodzą wspaniali wysłannicy prawdziwego Boga i budzą go ze śmiertelnego snu, lęku i niewoli. Ale fałszywy Bóg znajduje i na to radę, a Pan, Bóg, który nas stworzył, stanął przed nami. Powiedział: czy nie wiesz, że to ja jestem Bogiem, który cię stworzył? Tchnąłem w ciebie ducha życia jako żyjącą duszę. Ciemność zasnuła nasze oczy. Potem Bóg, który nas stworzył Syna z siebie samego i Ewy, Twojej matki, i siła naszej odwiecznej wiedzy została w nas zniszczona, a prześladowała nas słabość. Dni naszego życia były nieliczne. Wiedziałem, że przeszedłem pod władzę śmierci. Ten Bóg kłamie. To nie On tchnął życie w Adama. On właśnie uwięził i ograniczył ducha życia w Adamie. I dalej ten sam tekst, słowa Noego do synów o Bogu. Ale służcie Mu w strachu i niewoli przez wszystkie dni waszego życia. Jak widać z tych tekstów z Nag Hammadi, ten, którego uznawaliśmy za Boga, nie jest prawdziwym Bogiem. Stwórca? On najwyżej nadał nam formę, ale nie dał życia. Nadał formę, ale nie boską treść. Z tekstu Ruszaj z 2 tomu białego. W tekstach z Nag Hammadi utożsamia się Jahwe z szatanem, złośliwym demiurgiem, który stworzył fałszywą, upadłą rzeczywistość. Groteskowe okaleczenie prawdziwej rzeczywistości pełnej miłości, czyli dzieła prawdziwego Boga. Według gnostyków ten demiurg jest wodzem, władcą całej grupy niematerialnych istot, archontów, które kontrolują świat, jaki widzimy wokół siebie i uwięziły w nim nas, ludzi. To by wiele wyjaśniało. Nic dziwnego, że ten świat jest jaki jest. Wojny, okrucieństwa, cierpienie, nędza, głód, choroby. Świetnie pasuje jako opis dzieła pełnego nienawiści Boga, w cudzysłowie. Biblioteka z Nag Hammadi, rzeczywistość władców, hipostaza archontów. Co więcej, wtrącili istoty ludzkie w wielkie pomieszanie i w życie pełne znoju, tak żeby ich istoty ludzkie były zajęte sprawami świata i nie miały możliwości być oddane świętemu Duchowi. O początku świata, o archontach, kiedy świat został wypełniony, władcy objęli nad nim władzę,
to znaczy utrzymywali go w niewiedzy. Jesteśmy potężnymi, nieskończonymi istotami, które oszukano tak, że zapomniały o swojej mocy. Ograniczono nas do wąskiego zakresu kłamstw, które wyznaczają fałszywe granice fałszywej rzeczywistości. Walka o przeżycie, cierpienie, lęk, agresja, moje na wierzchu, rywalizacja, władza i przymus. Według tekstów z biblioteki z Nag Hammadi sfabrykowane przez archontów ciało człowieka to tylko ogrodzenie dla światła, utworzone, żeby zrobić z nas niewolników. Znów z tekstu Religia, chrześcijaństwo z 2 tomu białego. Starożytna biblioteka z Nag Hammadi o początku świata. Tych, którzy są zrodzeni ze światła, uczynimy naszymi sługami przez cały czas tej epoki. Ewangelia Tomasza, zbiór cytatów z Jezusa, którą Kościół odrzucił w IV wieku naszej ery, mówi m.in. o osobistym związku z nieskończonością w nas, bez żadnych pośredników, takich jak na przykład religie, hierarchie, księża. Z części pod tytułem Brak jedności, niemiecko-rzymski katolicyzm, Niemcy i Zachód, przyczyna upadku Polski, z 2 tomu białego. Gnostycka tajemna księga Jana, apokryf Jana. Niewidzialne dało Adamitom niezwyciężoną moc umysłu. Adamici to potomkowie Adama, pierwszego człowieka, a według innej interpretacji mieszkańcy ziemi, czyli wszyscy ludzie. I jeszcze z mojego tekstu jesteś, prawdziwy Bóg językiem nauki. Ty jesteś pewnością spoza tego świata wątpliwości. Co paradoksalne, równocześnie jesteś niepewnością, jaki będzie wynik eksperymentu, niepewnością istniejącą, mimo że wydaje się, że wszystko jest pod kontrolą, stłamszone. Ty jesteś tym, co żyje i nie da się zamknąć w martwym świecie zer i jedynek, albo, ograniczeń i podziałów. Jesteś życiem, kreatywną energią, która chodzi własnymi drogami, nigdy nie daje się ujarzmić ani ograniczyć. Jesteś jednością, całością wyjaśniającą złożoność. Jesteś płynną, niekończącą się zmianą, dynamiką złożonych samoorganizujących się układów, życiem. Ty jesteś absolutną sumą wszystkiego. Wszystko jest Tobą bez granic. Każdy najdrobniejszy element. Ty ogarniasz, scalasz je wszystkie. Ja żyję dzięki temu, co trwa między częściami, na które podzielono rzeczywistość. Żyję dzięki temu scalającemu tłu, niemierzalnemu, niewidocznemu dla logicznego umysłu, które dla niego wręcz nie istnieje. Żyję dzięki kwantowej, statystycznej wolności. Wszystkie cytaty, których nie jestem autorem, z The Gnostic Society Library, The Nag Hammadi Library, tłumaczenie Willis Barnstone i Marvin Meyer.